W metalowej zagrodzie panuje idealny raj. Jedzenia tyle, że nie da się go zjeść. Woda bez końca. Ciepło, żadnych drapieżników, żadnych chorób, żadnej zimy. 8 myszy dostaje świat stworzony po to, żeby mogły w nim żyć tysiące. I przez chwilę faktycznie żyją. Kolonia rośnie, młode rodzą się zdrowe, wszystko kwitnie. A potem, mimo że niczego nie brakuje, wszystko zaczyna się rozpadać. 600 dni później ostatnia mysz pada martwa, a zagroda stoi pusta. Nie zabił ich głód, drapieżnik ani choroba. Zabił je raj, w którym przestało być cokolwiek potrzebne, a człowiek, który to zaprojektował, twierdził, że właśnie zobaczył przyszłość ludzkości. To jest historia eksperymentu, który miał być rajem, a stał się jednym z najbardziej niepokojących ostrzeżeń XX wieku. W 1968 roku amerykański badacz zachowań John Calhoun rozpoczął eksperyment, który ponumerował. Nazwał go po prostu Uniwersum 25. Ta liczba nie jest przypadkowa. To była jego 25. próba zbudowania tego samego, idealnego świata dla gryzoni. Wcześniejsze 24 kończyły się podobnie, a on wciąż szukał odpowiedzi na jedno pytanie. Co się stanie ze społeczeństwem, któremu da się absolutnie wszystko? Tym razem postanowił zrobić to perfekcyjnie. Zbudował metalową zagrodę, rodzaj wielkiego kwadratowego boksu. Dla myszy była to nieskończoność. W środku panował raj, dokładnie zaprojektowany. Jedzenia pod dostatkiem, tyle, że nakarmiłoby wielokrotnie więcej myszy, niż mogło się tam kiedykolwiek zmieścić. Woda bez ograniczeń. Idealna temperatura. Materiały na gniazda. Ściany ustawione tak, by nic nie mogło wejść ani wyjść. Żadnego drapieżnika. Żadnej choroby, bo wszystko było czyste. Żadnej rywalizacji o przetrwanie. Jedynym ograniczeniem tego świata była jego wielkość, przestrzeń. I nic więcej. Do tego raju Calhoun wpuścił 4 pary zdrowych myszy. 8 zwierząt na start, w świecie stworzonym, by mogło ich żyć tysiące. Na początku było dokładnie tak, jak można się spodziewać. Raj działał. Pierwsze myszy rozejrzały się, zajęły teren, założyły gniazda i zaczęły robić to, co myszy robią najlepiej, gdy niczego im nie brakuje. Rozmnażać się. Przez pierwsze miesiące populacja podwajała się mniej więcej co 55 dni. Zwierząt przybywało w tempie wykładniczym. To był złoty wiek kolonii. Młode rodziły się zdrowe, dorastały bezpieczne. Jedzenia nie ubywało. Wszystko wskazywało na to, że Calhoun zbudował właśnie działającą utopię. Miejsce, w którym życie po prostu kwitnie. Ale gdzieś pod tym rozkwitem już rosło pęknięcie. I zaczęło się od czegoś, co łatwo przeoczyć. W miarę jak myszy przybywało, zaczęło brakować nie jedzenia, nie wody, nie miejsca do spania. Zaczęło brakować ról. W normalnym świecie każda mysz ma coś do zrobienia. Trzeba zdobyć pokarm, obronić terytorium, uciec przed zagrożeniem, znaleźć partnera, zawalczyć o pozycję. Życie stawia zadania. W raju Calhouna wszystkie te zadania zniknęły. Jedzenie było za darmo. Zagrożeń nie było. Terytorium nie trzeba było bronić, bo nikt nie mógł zaatakować z zewnątrz. Nagle w kolonii pojawiło się mnóstwo dorosłych, zdrowych myszy, dla których zwyczajnie zabrakło miejsca w strukturze społecznej. Nie było już wolnych ról do objęcia i wtedy zaczęła się rozpadać najważniejsza rzecz w każdym społeczeństwie – zachowanie. Najpierw załamały się samce. W zdrowej kolonii silniejsze samce bronią terytorium i grupy samic. To ich rola. Ale kiedy wszystkich ról zabrakło, część samców, tych, które przegrały rywalizację o pozycję, nie miała się gdzie podziać. Nie mogły odejść, bo świat był zamknięty. Nie mogły zniknąć. Zaczęły się więc wycofywać. Zbierały się na środku zagrody w bezwładne grupy, apatyczne, obojętne. Od czasu do czasu wybuchały wśród nich nagłe, bezsensowne akty agresji, skierowane w nikogo konkretnego. Atakowały się nawzajem bez powodu i bez celu, a potem wracały do bezruchu. Skoro samce przestały pełnić swoją rolę, obrona kolonii przestała istnieć. A to uderzyło prosto w samice i w ich młode. W zdrowej kolonii samica jest chroniona, kiedy opiekuje się potomstwem. Tutaj nie była chroniona przez nikogo, więc musiała bronić się sama i stawała się agresywna. Ta agresja, nie mając gdzie się podziać, zaczęła spływać na najsłabszych, na własne dzieci. Samice zaczęły porzucać młode, zanim te dorosły. Krzywdziły je, wypychały z gniazd za wcześnie. Śmiertelność wśród najmłodszych w niektórych rejonach zagrody sięgnęła niemal 100%. Pokolenie, które miało przejąć kolonię, w dużej części po prostu nie dożywało dorosłości. I to właśnie te młode, te, którym udało się przeżyć, ale które dorastały bez opieki, bez wzorców, bez normalnych relacji, stały się najbardziej niepokojącą częścią całej tej historii. Bo wyrosło z nich pokolenie, jakiego jeszcze nie było. Calhoun nazwał je piękne, po angielsku The Beautiful Ones. Były to myszy,
Głównie samce, które całkowicie wycofały się z życia społecznego. Nie walczyły, nie zabiegały o partnerki, nie broniły terytorium, nie szukały konfliktu ani bliskości. Robiły tylko 3 rzeczy. Jadły, spały i bez końca dbały o swoje futro. Wylizywały się, czyściły, pielęgnowały godzinami, dzień po dniu. Dlatego Calhoun nazwał je pięknymi, bo fizycznie były nieskazitelne. Lśniące futro, żadnych blizn, żadnych śladów walki, bo w żadnej walce nie brały udziału. Wyglądały na najzdrowsze zwierzęta w całej kolonii, a były puste w środku. Nie potrafiły się zalecać, nie umiały się rozmnażać. Nie reagowały na inne myszy, jakby drugi osobnik w ogóle ich nie interesował. Nigdy nie nauczyły się być myszami w pełnym tego słowa znaczeniu, bo dorastały w świecie, w którym nikt ich tego nie nauczył i w którym nie było już żadnego powodu, żeby cokolwiek robić. Były żywe, syte, zadbane i zupełnie niezdolne do życia, które miałoby jakikolwiek ciąg dalszy. Kiedy piękne stały się dużą częścią populacji, los kolonii był już przesądzony. Za dużo myszy nie potrafiło się już rozmnażać. Za dużo samic porzuciło macierzyństwo. Za dużo samców wycofało się w apatię. Liczba narodzin spadała, potem spadła jeszcze bardziej. Aż w pewnym momencie przestały się rodzić nowe myszy w ogóle. Populacja osiągnęła szczyt około dnia 560. Ponad 2000 zwierząt. A potem zaczęła się kurczyć. Nie gwałtownie, nie przez katastrofę. Po prostu stare myszy umierały ze starości, a na ich miejsce nie przychodził już nikt. Kolonia się starzała i nie odnawiała. I tu kryje się najciemniejszy szczegół całej historii. W momencie, gdy zaczął się ten koniec, w zagrodzie było mnóstwo miejsca. Mnóstwo jedzenia. Mnóstwo wody. Fizycznie nic się nie zmieniło. Raj wciąż działał, ale coś w samych myszach pękło tak głęboko, że nawet powrót przestrzeni i spokoju już niczego nie naprawiał. Calhoun próbował. Wyjmował piękne myszy, przenosił je w nowe, puste miejsca, dawał im idealne warunki na nowo. Nie zareagowały. Były już zbyt daleko. Nie wróciły do normalnego zachowania nigdy. Ostatnia mysz z Uniwersum 25 zdechła. Świat, który miał być rajem bez końca, opustoszał całkowicie. Zabił go nie brak, tylko nadmiar, w którym zniknął każdy powód, żeby żyć pełnią życia. Calhoun nazwał to, co zobaczył, śmiercią duchową, która poprzedza śmierć fizyczną. Zwierzęta przestawały być sobą na długo, zanim przestawały istnieć. Najpierw umierało zachowanie, rola, więź, cel. Dopiero potem, wiele dni później, umierało ciało. I teraz dochodzimy do tego, dlaczego ten eksperyment z myszami odbił się echem na całym świecie i dlaczego mówimy o nim do dziś. Bo Calhoun nigdy nie uważał, że to opowieść o myszach. Od początku pisał o ludziach. Zagrodę traktował jako model. Uważał, że pokazuje coś uniwersalnego. Że kiedy społeczeństwo rozwiązuje wszystkie swoje podstawowe problemy, głód, zagrożenie, walkę o przetrwanie, a jednocześnie robi się bardzo gęste i pozbawia jednostki sensownych ról, zaczyna się dziać dokładnie to, co u jego myszy. Wycofanie, rozpad więzi, spadek narodzin. Pokolenie pięknych, które tylko konsumuje i dba o siebie, ale nie tworzy już niczego, co miałoby ciąg dalszy. Jego termin na ten stan, behavioral sync, zapadnięcie się zachowania, wszedł do języka. Universe 25 stało się jednym z najczęściej przywoływanych eksperymentów w rozmowach o przyszłości cywilizacji, o spadku dzietności, o samotności w wielkich miastach, o pokoleniu, które ma wszystko i nie chce niczego. Ale tutaj muszę się zatrzymać i powiedzieć rzecz uczciwą, bo bez niej ta historia byłaby manipulacją. Mysz to nie człowiek. Dzisiejsi naukowcy patrzą na wnioski Calhouna znacznie ostrożniej niż robiła to popkultura. Zwracają uwagę, że jego zagroda nie była czystym modelem przeludnienia. Że wcześniej, zanim zrobiło się ciasno, załamała się w niej struktura społeczna, a część problemów mogła wynikać z samego sposobu, w jaki eksperyment był zaprojektowany. Człowiek nie jest myszą w metalowym boksie. Mamy kulturę, wybór, zdolność zmiany reguł, wymyślania sobie nowych celów tam, gdzie stare znikają. Historia wielokrotnie pokazała, że ludzkie społeczeństwa reagują na dobrobyt inaczej, niż zareagowały te myszy. Traktowanie Universe 25 jako dosłownej przepowiedni upadku ludzkości jest nadużyciem i sam ten eksperyment stał się z czasem narzędziem w rękach ludzi, którzy chcieli nim udowodnić z góry przyjęte tezy. A jednak trudno o nim zapomnieć. I trudno całkiem odrzucić pytanie, które zostawia, bo nawet jeśli nie jesteśmy myszami, coś w obrazie pięknych osobników niepokojąco rezonuje. Zdrowych, zadbanych, bezpiecznych. Otoczonych obfitością, jakiej nie znało żadne wcześniejsze pokolenie. Żyjących obok siebie, ale coraz częściej nie ze sobą. Zapatrzonych w siebie, wycofanych. Jakby zabrakło im już powodu, żeby wychodzić do innych.
Calhoun uważał, że jego myszy zabił nie brak wyzwań, tylko ich zniknięcie. Że istota, która nie ma z czym się mierzyć, powoli przestaje być sobą. Że raj, w którym niczego już nie trzeba, okazuje się jedną z najniebezpieczniejszych rzeczy, jakie mogą przydarzyć się żywej istocie. Nie musisz w to wierzyć. Myszy to nie ludzie, a przyszłość nie jest zapisana w metalowej zagrodzie sprzed pół wieku. Ale następnym razem, kiedy pomyślisz, że idealne życie to takie, w którym nie ma już żadnych trudności, żadnego oporu, żadnej walki. Przypomnij sobie kolonię, która dostała dokładnie to. Wszystko, czego można zapragnąć. I zniknęła nie dlatego, że jej czegoś zabrakło, tylko dlatego, że przestało jej być cokolwiek potrzebne.